Zacznij mówić. Volvo, po prostu Volvo XC40, no. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Naprawdę nie wiedziałem, jak zacząć, bo to przecież tylko Volvo, albo aż Volvo. Jest jak taka żona, taka porządna żona. Nie potraficie o niej powiedzieć nic dobrego, ale nic złego też nie. I generalnie nie wiecie, co o niej powiedzieć. I tak jest też z tym samochodem, z XC40. Patrzycie i widzicie i wiecie, że to jest Volvo. I faktycznie mamy tu auto, które jest 27 cm krótsze niż XC60 i ma 18 cm krótszy rozstaw osi, ale i tak ten rozstaw osi jest największy w tym segmencie C-SUV-ów, bo tutaj to ponad 2,7 metra. Ale zobaczcie, dzięki temu, mimo że to jest segment C, ile tu jest miejsca z tyłu na kanapie. Siedziałem przed chwilą ja, bo wyjeżdżałem i zobaczcie, to jest segment C. Jest go tutaj tyle, co w XC60 i to samo dotyczy miejsca nad głową. Jest go dokładnie tyle, co w większej XC60. Tak ładnie tutaj zagospodarowano przestrzeń całą. Tu jeszcze mi ogranicza zdecydowanie ten dach, miejsce nad głową, natomiast patrzycie teraz na moje kolana i widzicie, że dotykam fotela, ale zobaczcie, o ile bardziej do tyłu jest przesunięty ten fotel w stosunku do fotela kierowcy. Więc jak tam sobie przesunę to, o, i jeszcze maksymalnie obniżę, już jest maksymalnie obniżone, to zobaczcie, miejsce na stopy pod fotelem jest, tutaj dużo miejsca na kolana, podłokietnik jest, ma 2 cup holdery, to nie jest plastikowe, tylko tutaj taką wykładziną to przykryto, bo tu się coś czai jeszcze. Bo to się czai to, że możecie aż tak wysoko wysunąć, zobaczcie, ten podłokietnik cały. To nic tu nie zmienia, nic tu nie zmienia. Kanapa jest dzielona w proporcjach 40-60, czyli nie ma tej części tutaj składanej. Możliwe, że da się to jakoś otworzyć, ale od strony bagażnika, żebyśmy mieli rękaw na narty. Są siateczki w drzwiach, są. Tutaj jest takie brzydka taka wstawka, która wygląda tak, jakby była zapalniczką dosłownie, w której są 2 gniazda USB-C. Tutaj nie ma odrębnej strefy klimatyzacji, są tylko nawiewy regulowane i zakręcane, zamykany dopływ jest takimi pokrętłami. I ładnie, fajne, zobaczcie, skonstruowane zagłóweczki, gdzie nigdzie nie wystaje ten stelaż, to mocowanie i one po naciśnięciu przycisku tam z przodu, tak jak powinno być w Volvo, składają się. Jakość wykonania? To jest fajne, że to jest obite taką wykładziną, którą w komforcie możecie kupić za 19,90 za metr kwadratowy, ale przynajmniej jest miękko i przyjemnie. Wiele tutaj nie wejdzie w ten schoweczek. Tu co? O właśnie, zaślepki do Isofixu. To jest miękkie tutaj i to już byłoby koniec miękkiego. No jeszcze tutaj jest miękkie. Cała reszta tutaj to już jest plastik. No ale to jest segment C. Cudów nie ma co oczekiwać. Zobaczcie na tą szybę. Tutaj jest taki trójkącik, przez to rzeczywiście tak się siedzi. Przepraszam. Jorzin z Barzin. To tak w tym miejscu trochę słabo widać, jak się Jorzina z Barzin robi. Bagażnik w naszej wersji to 419 litrów, czyli o 24 litry mniej niż w wersji benzynowej, bo nasza wersja to nie jest benzynowa, nasza wersja to jest elektryczna wersja. Elektryczna i to słabsza elektryczna, czyli ma tylko jeden silnik elektryczny i ma bagażnik 419 litrów i przynajmniej ten bagażnik mieści 2 takie walizki, wówczas zamyka nam się bez najmniejszego problemu. 400 litrów, 419, niewiele, ale bardzo ładnie wchodzą 2 walizy, czyli jest układny, praktyczny i do tego stopnia praktyczny, że jeszcze tutaj pod podłogą macie trochę miejsca na graty. No taka nieregularna ta powietrznia, nie wiem, co tutaj, jakąś stulejkę można by sobie wsadzić, nie wiem. Widzicie to, o czym mówiłem, czyli z tej strony otwiera nam się rękaw na narty. Półka stabilna, stabilna. Więcej haczyków nie ma, jest oświetlenie, tu są takie haczyki. Nie widzę żadnego gniazda zapalniczki, może opcjonalnie może być. Kabli w tym bagażniku nie ma, ponieważ samochód ma również drugi bagażnik, tak zwanego Franka,
I zobaczcie, jak to tutaj fajnie jest zabudowane wszystko. Morze plastiku. Ze 3 metry kwadratowe. I tu jest ten franek i we franku możecie sobie wozić kable, nie muszą się turlać po bagażniku z tyłu, a tu jeszcze macie zestaw do naprawy kół. Silnik w naszym egzemplarzu jest jeden, mieści się przy przedniej osi, ma 231 koni mechanicznych, 330 Nm. Teoretycznie wystarcza to, żeby setkę zrobić w 7,4 sekundy. Bardzo dobry rezultat. I ile przejedzie na prądzie? Podobno według WLTP to 425 km, bo bateria umieszczona tutaj w podłodze, a samochód był od początku projektowany tak, żeby mógł być i benzyną, i dieslem, i hybrydą plug-in, i mild hybrydem, i elektrykiem, więc jest tutaj w podłodze i ma 69 kWh pojemności brutto, około 67 netto. Średnie zużycie to około 18 kWh według Volvo i to właśnie powinno pozwolić przejechać te 425 km. Ładuje się go tutaj. Ładowarka pokładowa ma 11 kW, co oznacza, że jak sobie zainstalujecie wallboxa albo wepniecie się w siłę w takim garażu, jak my mamy tutaj, to jesteście w stanie go w około 7 do 8 godzin naładować do pełna, od 0 do 100%. Przy szybkich ładowarkach obsługuje moc prądu stałego do 150 kW. To sporo, ale samo Volvo podkreśla, że te 150 kW to jest tylko w pierwszej fazie ładowania gdzieś tam do 30%, potem spada do około 100 kW po to, żeby ta efektywność baterii pozostała jak największa przez dłuższy okres czasu i efekt jest taki, że nawet jak podepniecie pod bardzo szybką ładowarkę, no to w około godzinę musicie go ładować, żeby dobić do 100%. Wsiadacie do środka i nie macie złudzeń, że siedzicie w Volvo. Wskazuje na to ta konsola centralna tutaj i ten ekran. Ten ekran to już w tym wypadku jest tutaj ten system nowszy, oparty na Androidzie. I ma to swoje wady i ma to swoje zalety. Zaleta jest taka, że bez podłączania telefonu możecie korzystać na przykład z map Google'a, z Google Assistanta, czyli tego wszystkiego, co Wam Google oferuje. Natomiast intuicyjność tego, jak nie macie telefonu na przykład z Androidem, no jest bez sensu. I tak będziecie podłączali Apple'a, i tak będziecie podłączali iPhone'a i trudno mi sobie wyobrazić właściciela Volvo, który używa Androida z 80% nawet ze względu na stylistykę, na prostotę, na przejrzystość, na intuicyjność tego wszystkiego i tak przecież wybiera Apple'a. Ciekawa rzecz, słuchajcie, nie ma tutaj nigdzie przycisku start-stop. Zobaczcie, ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. On nie występuje, ponieważ samochód uruchamia się po prostu wrzucając drive, czyli do przodu. I ma to swoje wady i ma to swoje zalety, ponieważ jak na przykład wsiądziecie, zamkniecie za sobą drzwi i cykniecie drive, żeby włączyć motor, to potem, a na przykład nie chcecie jechać, tylko chcecie się schłodzić w klimatyzacji w środku, to jeszcze potem musicie P wcisnąć, o, i tak czekać. Natomiast rzeczywiście nie musicie pamiętać w ogóle o tym start-stop, bo na przykład jesteście nawet w D, zobaczcie, jestem w D, otwieram drzwi, samochód z automatu zaciąga sobie ręczny, wrzuca P, jest wyłączony, nie muszę pamiętać o wciśnięciu przycisku start-stop. Klimatyzacja, co ciekawe, słuchajcie, jest, uwaga, dwustrefowa. I fajne jest to lubię, że jak włączycie sobie auto, no to auto można w kilku pozycjach ustawić, czyli albo mocniejszy nadmuch, szybciej się schładzacie, albo taki, który nie wali Wam w japę, tylko jest taki delikutaśny. O, uwaga, zagłówki pokaż silny, zagłówki pokaż, bo to jest fajne. Kiedyś był do tego przycisk, a teraz trzeba to robić z ekranu. To bardzo przyjemne, taka fakturka, nawet jak przeciągniecie paznokietkami, to czujecie pod paznokietkami, że to jest wypukłe delikatnie. Tu jest miękko i przyjemnie, tu drzwi są wykonane dokładnie tak jak te tylne, natomiast no już poniżej tej linii zaczyna się twardy plastik. Tam gdzie w XT60 i w XT90 i w V60 jest wszystko przyjemnie obite, no to tu zobaczcie, na przykład ten fragment tam jest taką miękką, przyjemną tkaniną, tu jest plastikiem. To już jest plastikowe. Tu nie mam takich fajnych roletek, jak mam w tych wyższych wersjach, tylko po prostu otwarte cup holdery. Tu po łacie fortepiano. Ładowarka indukcyjna jest tu, 2 gniazda USB-C, oprócz tego gniazdo tradycyjnej ładowarki. Fajne jest to, że jak położę sobie telefon tutaj, no to widzę go, a on jednocześnie się ładuje i nie ma niestety połączenia bezprzewodowego z Apple CarPlayem, tylko jest wyłącznie po kablu. I to już jest fajne w nim, bo tak nie jest w innych Volvo.
W innych Volvo jest tak, że jak jedziecie do przodu i chcecie jechać do tyłu, to musicie 2 razy to zrobić. Tak. A tutaj wystarczy raz. Już mam D, już mam ry. Już mam D, już mam ry. A jak raz delikatnie, to mam ny. A py mam tu. To, co lubię w Volvo i zawsze doceniałem tę markę za to, to minimalizm. Taka czystość wszystkiego, taka przejrzystość, że nie jest tu naćkane różnego rodzaju materiałów, różnego rodzaju faktur, tu chromu, tu drewienka, tu czegoś, tylko to jest takie proste i czytelne, a jednocześnie eleganckie i przez to też nie starzeje się. Przecież my to, słuchajcie, wszystko znamy od 2013 albo 2014 roku, jak pojawiło się XC90 na rynku. I nadal wygląda to przyzwoicie, oczywiście z drobnymi zmianami, no bo trochę faceliftingów to przechodziło. A jak jeździ XC40? No tak jak każdy elektryk. Wsiadacie i po prostu wciskacie gaz i jedziecie, bo ten moment jest tutaj od samego dołu, ponieważ macie tutaj tylko dotykacie pedał gazu, nie ma żadnej skrzyni biegów, nie musi być żadnych trybów, po prostu naciskacie i samochód jedzie. O. Natomiast tu, jako że mamy napęd tylko na przód, to nawet na suchej nawierzchni, jak w zakręcie albo ze skrzyżowania wyjeżdżając dodacie więcej gazu, to z automatu czujecie, że zrywa przyczepność na przednich kołach. Na kierownicy tego nie czuć, bo bardzo inteligentnie reaguje tutaj kontrola trakcji, więc tego tak bardzo nie czuć, natomiast słyszycie to. Co tu tak trzeszczy? To chyba telefon był na szczęście tylko. Zawieszeniowo, i tutaj powiem Wam, w ostatnich latach Volvo, już mniej więcej od XC60, a w XC40 to jeszcze bardziej, zmieniło się zawieszenie z komfortowego na bardziej takie jędrne, tak bym to określił. Nie jest ono sztywne, ale zdecydowanie sztywniejsze niż było kiedyś. Kiedyś te samochody, tak jak jeszcze XC90, no to wiecie, były po prostu pontonowate. Nie bardzo wiedzieliście, co się dzieje z przednimi kołami, przez to, że zawieszenie tańczyło, a układ kierowniczy był taki dosyć ślamazarny. Tutaj zobaczcie, drobne ruchy kierownicą i czujecie, jak to auto zmienia od razu tor jazdy. Jak jedziecie nawet szybko, po dużych nierównościach, to też macie pewność i taką świadomość, że macie pełną kontrolę nad tym, co dzieje się z samochodem. Więc jeżeli o to chodzi, to naprawdę w Volvo w ostatnich latach jest bardzo duży postęp i ten samochód, uważam, obiektywnie jest jednym z lepiej prowadzących się crossoverów, tudzież SUV-ów segmentu C. Jak go sobie porównamy, czy do BMW X1, czy do Audi Q3 na przykład, no to jest tutaj czuć, że jest po prostu lepiej. Zegary, tak, można zmieniać. Wszystko, co można zmieniać, to tylko, że albo się tu wyświetla mapa, albo mapa się nie wyświetla. To absolutnie wszystko. Komputer pokładowy tutaj, ten wskazujący kilometry przejechane oraz średnią zużycia energii, też może być tylko w takiej formie. Nie ma tutaj na przykład zasięgu, gdzie byście widzieli, ile macie do końca baterii. Jest tylko wskazanie tego, ile energii zostało baterii, 98% w tym momencie. Tu macie, kiedy jedziecie, dodajecie, no to zaświeca się moc. Jak odzyskujecie energię, to pojawia się niebieski pasek i pokazuje Wam, jak działa rekuperacja. Też minimalizm całkowity widać w takim razie w tych zegarach. Gdybyście chcieli więcej informacji, no to możecie tych informacji tylko z perspektywy tego ekranu znaleźć. Asystent zasięgu tu jest, stan samochodu, to jest to chyba. Nie, to nie jest to. Serwis, zalecany następny serwis za 518 dni, to też nie to. Asystent zasięgu, o, tutaj. Teraz nam pokazuje, że 320 km przejedziemy. On oczywiście bierze sobie pod uwagę algorytm, który wylicza ten zasięg, to jak jeździliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset kilometrów. Można sobie włączyć optymalizację zasięgu, czyli ograniczenie funkcji sterowania klimatyzacją zwiększy zasięg. O ile? O 20 km. Nie chcemy tego robić. Tutaj mamy zużycie energii pokazane i jaki wpływ na nie ma prędkość, styl jazdy, sterowanie klimatyzacją, a tutaj takie chwilowe zużycie. Więc część informacji mamy tutaj na zegarach, część informacji tutaj. Wolałbym, żeby tu zamiast tej nawigacji można było ustawić sobie właśnie tego typu parametry. Nie znalazłem takiej funkcji, choć się starałem. Są inne funkcje. Można na przykład sobie włączyć albo wyłączyć One Pedal.
Nie ma tutaj takiej rekuperacji, jak jest na przykład w Kii EV6. Tu sobie możecie zobaczyć materiał z Kiją EV6, gdzie ona jest sterowana łopatkami, ma funkcję inteligentną, że wyczuwa, czy coś przed Wami jedzie, czy nie jedzie, albo tak jak właśnie w samochodach Audi jest, tylko tu jest albo włączona rekuperacja, albo wyłączona. I jak macie one pedal i zdejmiecie nogę z pedału gazu, no to naprawdę to hamowanie jest mocne. Tam się światła stopu z tyłu świecą i aż do zatrzymania. Ja to akurat lubię, bo to miała już pierwsza i3 BMW i3 i działa to, jeżeli się tego nauczycie, to działa to tak fajnie, sprawnie, że w zasadzie możecie po mieście nauczyć się jeździć, poza miastem zresztą też, tylko operując pedałem gazu, w ogóle nie używając pedału hamulca. Nigdy. Jak odpowiednio wyczujecie, o, pasy na przykład są i zobaczcie, jak go sobie wyczuje tu, że się zatrzyma akurat na kimś, kto przechodził. Limity ładowania. Zalecają, żeby do 90% ładować maksymalnie. Co ciekawe, większość producentów mówi o 80%, w Volvo to 90%. Można sobie ustawić godziny ładowania, czyli na przykład wracacie do domu, chcecie, żeby w nocnej taryfie dopiero zaczął się ładować, no to sobie tutaj proszę, planowane ładowanie, włączacie czas trwania, kiedy, ile ma trwać i jak ma wyglądać. Wszystko zrobiono tak, by maksymalnie uprościć jazdę elektrykiem. Inni robią kupę tych patentów. Tutaj tu eko, tu sport, tu coś tam, tu rekuperacja lewą łopatką, tu prawą wyłącz, tu automatyczna, coś jeszcze. Nie. Tutaj zrobiono ten samochód znowu, tak jakby nawiązali do tego minimalizmu w stylistyce zewnętrznej i wewnętrznej. Zrobiono go tak, żeby maksymalnie wszystko uprościć, żebyście wsiadali, jechali i niczym się nie przejmowali. Strasznie coś tu trzeszczy cały czas, nie? Co tu tak trzeszczy? No i tu słychać jak piszczy, bo to przedni napęd. Jakbyście chcieli sobie poszaleć jeszcze bardziej, to jest wersja 4-napędowa, ma 408 koni, wtedy silnik jest i przy przedniej, i przy tylnej osi. Ona oczywiście z racji tego, że więcej energii zużywa, bo już ponad 20 kWh, będzie też miała mniejszy zasięg, bo bateria jest dokładnie taka sama jak tutaj. No ale robi seteczkę w 5 sekund. Zobaczymy, czy te 7,4 sekundy podawane przez producenta to prawda. Moc, pełna moc! Czuć, jak on na początku, słuchajcie, ogranicza tę moc celowo. 7,9, a ile mówiłem? 7,4, że fabryczne, tak? No to pół sekundy gorzej. No i wiadomo przez kogo, nie będę I ogranicza tę moc nie kontrolą trakcji, tylko normalnie czuć, że na silniku na początku jest moment obrotowy ograniczony. 8,0 i tak będzie. 7,9, 8,0. Natomiast skoro już jesteśmy przy masie i jej wpływie na przyspieszenie, to samochód waży 2030 kg, ale jego ładowność to tylko 450 kg. Dosyć niewiele jak na 5-osobowe auto, które jeszcze ma 419 litrów bagażnika. No ale bateria robi swoje, bo sama ona waży ze 300-400 kg. Ten prąd trzeba było gdzieś upchać. Dobra, to jeszcze trzeba sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie jego zużycie energii przy takiej normalnej jeździe, na przykład ekspresówką, 120 na godzinę. Tu nawet z tego możecie wyciągnąć wniosek, że trudno będzie zrobić 400 km tym samochodem. Takie bardziej realne będzie 350, ma bliżej 300 przy dynamiczniejszej jeździe. I faktycznie, jak będziecie jeździli po mieście, i moje doświadczenia na to wskazują, to będziecie zużywali 17-18 kWh energii i rzeczywiście ten wynik 400 km z kawałkiem będzie do zrobienia zdecydowanie. Ale tak jak ja, kręcę się z Grodziska do Warszawy, z Warszawy do Grodziska, gdzieś tam tutaj po bocznych drogach, trochę więcej dynamicznej jazdy, no to zużycie energii wtedy rośnie powyżej 20 kWh, gdzieś tam 22-23 kWh, tak się utrzymuje i to oznacza, że robicie 300-350 km max. O, już zerwał przyczepność, ale oprowadzenie naprawdę ma bardzo fajne. Jest taki bardzo pewny, możecie to robić jedną ręką, w dodatku lewą, jednym paluszkiem i on będzie pięknie szedł po swoim torze jazdy. Czuć, że ma niski środek ciężkości, czuć jednocześnie, że jest ciężki, bo ma ponad 2 tony, ale prowadzi się po prostu bardzo pewnie. A to nie jest coś oczywistego w Volvo, przynajmniej tych starszych. Tu nawet jak dodacie, w zakręcie,
gdzie mamy przedni napęd tylko. Kurde, ten z napędem na 4 to musi naprawdę być fajna petardka. Resetujemy. Zobaczcie, nawet na prostotę tych klawiszy tutaj. Te odpowiadają za radio oraz za ekran, a te odpowiadają za aktywny tempomat. To wszystko. Żadnych cudów, żadnych kombinacji. Jeden przycisk, ustawiam na 122 km tempomat i jadę jednym przyciskiem, tym. Tutaj sobie odległość zmniejszam, zwiększam, tu mi to pokazuje. Oczywiście wszyscy ci asystenci, pasa ruchu i autonomiczne hamowanie, jak na Volvo przystało, są już w serii. W najtańszej wersji. Najtańsza kosztuje 219 000 złotych. Nasza wersja to Ultimate, jest droższa o 26 000 złotych i w zasadzie ma już na pokładzie wszystko, czego możecie potrzebować. Grzanie foteli, grzania kierownicy seryjnie nie ma. Można je domówić razem z pompą ciepła za chyba 10 000 złotych. Domówić trzeba tylko tak naprawdę przyciemniane szyby, 20-calowe felgi, jeżeli Wam są potrzebne, bo w serii są 19-calowe. Możecie mieć trochę inną tapicerkę, na przykład taką wełnianą, fajną. Wówczas dostajecie jeszcze ogrzewanie te kierownicy i dostajecie też pompę ciepła i to wszystko za 10 000 złotych. Tak czy siak, taka naprawdę bardzo dobrze wyposażona wersja Ultimate, która ma już wszystkie cyfrowe zegary, podgrzewane zygle, skórzane, 19-calowe felgi, komplet systemów bezpieczeństwa, no to będzie kosztowała 46 000 złotych, 246 000 złotych. Najlepsze, słuchajcie, jednak w tym jest to, że jest droższa od wersji benzynowej o podobnym osiągach i podobnej mocy, czyli tej T5, która ma 200 koni mechanicznych i przyspiesza do setki w 7,6 sekundy, o zaledwie 15 000 złotych. Możecie mieć elektryka o takich samych osiągach jak wersja spalinowa za tylko 15 000 więcej. A zużycie energii teraz to 21,7 kWh, co oznacza, tak jak mówiłem, zasięg około 300-310 km na ekspresówce. Zupełnie szczerze, jeżeli rozpatrujecie to auto w kategorii drugiego samochodu w rodzinie, to jest to świetna opcja. Drugie auto jako takie do poruszania się między Grodziskiem a Warszawą, do robienia kilkudziesięciu kilometrów dziennie, do dojechania nawet w sytuacji awaryjnej 200 do 300 kilometrów od Warszawy. Świetny wóz. Niewielkie gabaryty zewnętrzne, jednocześnie wręcz ogromny w środku. Wystarczająco duży 419-litrowy bagażnik. Przyjemnie wykonany, intuicyjny, prosty w obsłudze. To jest nie bez powodu o tym samochodzie na początku nie wiedziałem, co powiedzieć, bo Volvo są tak porządnymi autami, że dokładnie nie wiecie, co o nich powiedzieć. Nie potraficie powiedzieć o nim niczego złego, może dobrego też nie, dobrego w takim sensie, że czegoś nadzwyczajnego, że nie wiem, że fantastycznie się prowadzą, albo mają rewelacyjne osiągi, albo nie wiem, genialnie skręcają. Nie, one takie nie są, nie wzbudzają takich emocji. Natomiast są po prostu porządne. Patrzycie na to Volvo, wsiadacie w nie i mówicie tak, dokładnie takim samochodem chciałbym przez kilkanaście czy kilka kolejnych lat jeździć codziennie, bo jest porządny. I to jest dokładnie taki elektryk porządny.